Dzień dobry, jaki piękny dzień. Nazywam się Piotr Tomczyk. Jesteśmy w muzeum w Nieborowie i w Arkadii, a jesteśmy tutaj nie bez przyczyny. Otóż ta placówka została jako pierwsza w województwie wyróżniona specjalnym certyfikatem. Województwo łódzkie ogrodem Polski. To co, zwiedzamy? Zapraszam. Kiedy w latach 90. wieku XVII dobra mysłakowsko-bolimowsko-nieborowskie nabywa Michał Stefan Radziejowski, są one wtedy własnością rodziny Nieborowskich, herbu Prawda. A potem wspaniała historia rodów towiańskich, lubomirskich i specjalnie chciałbym zwrócić uwagę na ród Łochockich, bo to właśnie być może od pierwszej litery ich nazwiska mamy taki, a nie inny kształt kanału, który jest po zachodniej stronie ogrodu. No i Michał Kazimierz Ogiński, druga połowa XVIII wieku. On nabywa ten pałac i w kartuszu herbowym widzimy jego herb, Oginiec. Obok jest herb Pogoń. Tym herbem pieczętowała się Aleksandra z Czartoryskiej, jego żona. Ogiński połączył Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym siecią kanałów. Wiedzieliście? A dodatkowo jeszcze encyklopedyści w drugiej połowie XIX wieku twierdzili, że to on, a nie jego bratanek Kleofas był twórcą słynnego poloneza Pożegnanie Ojczyzny, Amol numer 13. Pam, pa, ba, bam, pam, pam, pa, ba, bam, pa, ra. Fasada południowa Pałacu w Nieborowie. Kto właściwie projektował ten piękny gmach? Nikt inny jak Il Virtuoso, czyli Niderlandczyk Tylman z Gameren. I od roku 1774 jest tu tylko właściwie ród Radziwiłłów, których herb, trąby widzimy w tym kartuszu południowym. Jest to ważne o tyle w kwestiach ogrodowych, terenów zielonych, że jesteśmy w tej części parterowej. Parterre, czyli przy ziemi, najniższe rozplanowanie ogrodów. Tak zwane gazony chińskie. Za nimi bukszpanowe labirynty i jeden z dwóch platanów w 1770 roku zostały tutaj posadzone i prawdopodobnie jest to najstarsze tego typu wówczas w dawnych przedrozbiorowych granicach drzewo posadzone w Polsce. Wielką atrakcją ogrodu przy Pałacu w Nieborowie są te oto baby. Są to antropomorficzne figury, prawdopodobnie z XII, może XIII wieku. Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa przytransportowała je tutaj za pomocą swoich pomagierów, bo ona nigdy nie była w tamtych regionach świata. Jakich regionach? Otóż góry Altaju, może gdzieś inne fragmenty Wielkiego Stepu. W latach 50. wieku XX przyjeżdżał tutaj Ksawery Dunikowski, słynny rzeźbiarz. Powiedział, że gdyby nie nauczył się malować, nigdy nie rzeźbiłby i stworzył cykl wielkoformatowych obrazów pod tytułem Baby Nieborowskie. W tym oto ogródku pod koniec już wieku XVII, XVIII, XIX sadzono, pielęgnowano, trenowano na drewnianych podporach różne gatunki roślin i warzyw użytkowych. Dodatkowo jeszcze Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach razem z Działem Zieleni tego tutaj muzeum stara się reintrodukować, wprowadzać, przypominać zapomniane, a wręcz odtwarzać te, które już praktycznie wyginęły gatunki
warzyw i roślin. Figarnie, ananasarnie, pomarańczarnie, wszystko w sztucznych i też w normalnych, nasłonecznionych miejscach, aby to wszystko szafować na stół możnowładców z dnia na dzień. Świeżutkie, pachnące, piękne i jedyne w swoim rodzaju. Właśnie stąd to wszystko czerpali. A to tylko mały fragment atrakcji, które czekają nas w Nieborowie. Sam pałac, zbiory, które są tak bogate i legendy, bo też tam są, jest wart odwiedzenia. Ruszamy w kolejne magiczne miejsce do Arkadii.